To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Hikikomori. Hikikomori. Co to takiego? I czy mamy to w Polsce? Zaraz Wam o tym opowiem. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Jak się macie? Co słychać nowego? Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, przypominam, że w opisie do tego wideo macie link do platformy Patreon, na której jest wiele dodatkowych materiałów, które dla Was przygotowałam. Macie dokładną transkrypcję podcastów i wideo, macie nagrania MP3, aplikacje do nauki wymowy, macie wyjaśnienie trudnych słów, a więc kolejne audio i kolejny PDF i wiele innych rzeczy. Dzięki tym materiałom możecie uczyć się polskiego lepiej i szybciej, więc zapraszam, zapisujcie się. Link to pierwszy link w opisie do wideo. W ostatnim wideo opowiadałam Wam o mojej lekturze pewnej japońskiej książki, którą czytałam wspólnie, chociaż w różnych językach, ze studentką języka polskiego Yuri. Skończyłam czytać tę książkę, bardzo mi się podobała i bardzo się cieszę, że ją przeczytałam. Cieszę się również dlatego, że mogłam o książce rozmawiać z Yuri. I wiecie co? Myślę, że z nas dwóch to ja zyskałam więcej, bo miałam dodatkowy bonus z tych naszych dyskusji. Otóż tłumacze, którzy tłumaczyli książkę z japońskiego na inne języki, zdecydowali się zostawić pewne japońskie słowa nieprzetłumaczone. Tak było przynajmniej w tłumaczeniu hiszpańskim i angielskim. Myślę, że w innych językach jest podobnie. Dlaczego tak zrobili? Dlatego, że niektóre słowa są charakterystyczne wyłącznie dla kultury Japonii. I tu właśnie pojawia się mój bonus. Yuri bowiem tłumaczyła mi, co oznaczają te nieprzetłumaczone japońskie słowa. Tłumaczyła mi również, skąd się one wzięły, jakie mają korzenie. Nie będę Wam opowiadać o wszystkich tych słowach, opowiem o jednym, które zainteresowało mnie najbardziej. To słowo to hikikomori. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, a Ty w międzyczasie kliknij na przycisk subskrybuj i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś albo nie zrobiłaś. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego wideo. Ok, hikikomori. Przyznam, że na początku nie zrozumiałam skali problemu, który wiąże się z tym słowem w Japonii. Yuri powiedziała mi, wiesz, hikikomori to taki człowiek, który lubi być w domu. Pomyślałam więc, że jest to odpowiednik naszego słowa domator. Domator to ktoś, kto dużo przebywa w domu. Lubi życie rodzinne. W miarę dyskusji okazało się jednak, że hikikomori nie ma nic wspólnego z naszym domownikiem i jest to zjawisko bardzo poważne. Po rozmowie z Yuri poczytałam jeszcze trochę o tym i o to, czym jest hikikomori. Posłuchajcie. Hikikomori to inaczej wirus samotności. To choroba społeczna, która jest w Japonii poważnym problemem.
Dotyka ona głównie młodych ludzi, którzy cierpią na nią przez wiele lat. Potem już oczywiście nie są tacy młodzi, a nadal są chorzy. Ta choroba bowiem dotyka ludzi między 15 a 35 rokiem życia. Taka osoba, najczęściej nastolatek, najpierw przestaje chodzić do szkoły albo do pracy, albo chodzi wyłącznie do szkoły czy pracy. Nie utrzymuje żadnych relacji społecznych, nie ma kolegów ani przyjaciół, przynajmniej w świecie realnym. Nie rozmawia nawet z rodzicami. Całe dnie spędza w swoim pokoju, sama, zamknięta. Czasami gra w gry komputerowe. Generalnie żyje w jakimś wyimaginowanym, zamkniętym świecie. W naszym europejskim kręgu kulturowym ciężko to zjawisko zrozumieć, chociaż pewnie po pandemii, lockdownach i całym tym covidowym horrorze łatwiej sobie nam to wyobrazić. Nasze nastolatki, zwłaszcza w okresie buntu, trzaskają drzwiami, zamykają się w pokoju, czasem przestają sprzątać. Rodzice potrafią usłyszeć: mój pokój, moja sprawa, nie musisz do mnie wchodzić. Albo to nie jest bałagan, ja mogę wszystko tutaj znaleźć. Tak często kończy się dyskusja albo propozycja posprzątania pokoju. Ale w końcu to mija. Okres buntu się kończy i większość problemów też. Chociaż oczywiście niektórym zamiłowanie do bałaganu zostaje. Żeby zrozumieć to zjawisko hikikomori, trzeba zrozumieć samą Japonię. To kraj, którego kultura nas zachwyca, ale w którym pewnie trudno byłoby nam, na przykład Polakom, żyć. W naszym kraju przez wiele lat historii mieszało się wiele kultur innych krajów. W Europie przesuwały się granice, wszystko się ze sobą mieszało. Kultura jednego kraju miała wpływ na kulturę innego kraju. Japonia przez wiele lat była zupełnie odizolowana od reszty świata. Tam nie miało się co mieszać ze sobą. Dlatego kultura Japonii jest tak różna od naszej i dlatego tak nas pewnie fascynuje, chociaż niektórych rzeczy pewnie nie rozumiemy. Nie rozumiemy na przykład tego, że w Japonii dorosłymi dziećmi wciąż opiekują się rodzice, głównie matki. I te matki głównie opiekują się swoimi synami, nawet do 40 roku życia. Takie dorosłe dzieci nie chcą rozpocząć samodzielnego życia. Jest im dobrze u rodziców. Czasami nawet nie pracują. To rodzice ich utrzymują. Kupują jedzenie, płacą za mieszkanie. I to rodzice właśnie stawiają pod drzwiami pokoju takiego dziecka, zamkniętego w tym pokoju, stawiają obiad albo kolację. Jeśli nie postawią tego obiadu, to takie dziecko nie wiem, co zrobi. Nie będzie jadło, umrze z głodu. Nie wiem, co będzie w takiej sytuacji. Pewnie żaden rodzic nie chce tego sprawdzać. Tego nie rozumiemy, bo w Polsce na przykład dzieci szybko wyprowadzają się od rodziców. Oczywiście w większości przypadków. Pewnie są i takie, które mieszkają z rodzicami całe życie, ale ja nie znam wiele takich przypadków. W zasadzie, niech pomyślę, chyba nie znam żadnego takiego przypadku. I to wszystko mimo trudnej raczej sytuacji ekonomicznej. W Polsce nie jest łatwo mieć własne mieszkanie, nie jest łatwo dostać kredyt, ale młodzi ludzie sobie radzą. Wynajmują mieszkania sami albo z przyjaciółmi. Generalnie chcą się usamodzielnić i nie chcą mieszkać z rodzicami. Kiedyś myśleli tak: jeśli mam płacić co miesiąc jakieś pieniądze za mieszkanie, to wolę wziąć kredyt, kupić mieszkanie i płacić kredyt co miesiąc. Przynajmniej za 20 lat będę miał mieszkanie, jak spłacę ten kredyt. Tak myśleli kiedyś. Teraz myślą tak:
Po co mam płacić za konkretne mieszkanie, jeśli nie wiem, gdzie będę mieszkać? Może w Polsce, a może we Francji albo w Hiszpanii. Młodzi ludzie chcą być samodzielni i nie mieć zobowiązań. Co więc powoduje to zaburzenie hikikomori w Japonii? Czy tylko taka nadopiekuńczość rodziców? Problem jest bardziej złożony. W Japonii panuje silna presja sukcesu. Już najmłodsze dzieci biorą udział w tak zwanym wyścigu szczurów, czyli muszą się dużo uczyć w szkole. Zamiast bawić się, mają rywalizować ze sobą. Tylko dzięki temu pójdą na studia, a po studiach dostaną dobrą pracę, a w pracy będą ciężko pracować i bezwzględnie słuchać szefa, bez żadnej dyskusji. Taka perspektywa jest dla wielu osób przerażająca, bo to życie przypomina życie robota, a w zasadzie pracę robota. Tak więc młodzi ludzie próbują się przeciwstawić takiemu modelowi życia. Nie chcą brać udziału w tym wyścigu szczurów. Płacą za to wysoką cenę, bo sami odsuwają się na margines życia i wpadają w chorobę, w depresję czy inne poważne zaburzenia psychiczne. Japoński psycholog i twórca tego pojęcia hikikomori, Saito, tak się nazywa ten japoński psycholog, uważa, że nawet 1 na 10 osób w Japonii może cierpieć na to schorzenie. Bardzo poważna sprawa, prawda? Oczywiście Japończycy są świadomi problemu i walczą z tym. Najważniejsza w tym wszystkim, jak we wszystkich zaburzeniach psychicznych, jest właściwa terapia. No i oczywiście to, żeby chora osoba chciała się leczyć i żeby chciała wrócić do społeczeństwa. Jednym ze sposobów rozpoczęcia takiej terapii jest próba dotarcia do chorej osoby przez internet. Terapeuta próbuje nawiązać z nią kontakt przez internet. Udaje jej przyjaciela w sieci. Potem mozolnie zdobywa jej zaufanie, buduje relacje i w końcu namawia do spotkania w realu, a potem namawia do terapii. Takie działania czasami bywają skuteczne. Nie wiem, czy znaliście to pojęcie hikikomori, czy tak jak ja dopiero je poznaliście. Jeśli tak jest, to cieszę się, że zrobiliście to dzięki nauce języka polskiego. Ciekawa jestem, czy w waszych krajach istnieje podobne zjawisko, jak ten japoński wirus samotności. A może znaliście kogoś, kto miał podobny problem? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Polubcie wideo, jeśli wam się podobało. Może trafi do kogoś, kto chce się uczyć języka polskiego. Każde takie polubienie wideo sprawia, że będzie ono lepiej widoczne dla algorytmów Google'a. Ja nie znam się na tym do końca, ale wiem, że Google co chwila zmienia swoje algorytmy i każde wasze polubienie, każdy komentarz czy udostępnienie wideo sprawia, że jest ono lepiej widoczne w internecie i trafi do większej ilości osób. A to jest rzecz, której bardzo bym chciała, więc każda wasza aktywność pomaga statystykom kanału Polski Codziennie. Dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Życzę wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.